Cześć, nazywam się Bartek, to jest moja konkubina Alicja, a to jest mój dom. Dziś jest 20 grudnia, godzina 9:21, a ja zapraszam Was w naszą podróż. A w zasadzie to w dwie. Pierwsza to nasza 3-miesięczna podróż do Maroka, a druga to nasza podróż w głąb siebie. A teraz chodźcie z nami kupić bilety na prom. Do Maroka z Hiszpanii nie ma mostu. Okazuje się, że byłby on zbyt kosztowny i totalnie nieopłacalny do zrobienia, więc będziemy musieli przetransportować swoje auto promem. Jako że ufamy polecajkom naszych znajomych, vanliferów, to idziemy kupić bilety do Carlosa. Udało się! Kupiliśmy... Mamy bilety do Maroka! Tak, kupiliśmy bilety do Maroka. Było bardzo miło, dostaliśmy prezencik. Atmosfera po prostu w tym biurze była niesamowita. No. Pani wysyłała buziaczki wszystkim, którzy wychodzili. No jaramy się bardzo. Nie dziwię się w sumie, że ludzie polecają to miejsce, naprawdę. I my też polecamy. No. Mua. Przygoda! Bilety kupione, chodźcie załatwić z nami jeszcze 5 spraw. Po pierwsze, musimy nadać paczkę dla Alci i Proziego. Po drugie, odebrać ładowarkę do akumulatora. Po trzecie, pranie. Punkt czwarty. Zakupy spożywcze. No i punkt piąty, czyli ogarnięcie tego bałaganu. Nie będę używać brzydkich słów. I zapakowanie do szafek naszych zakupów spożywczych, które zgodnie z radą znajomych zrobiliśmy przed wyjazdem do Maroka. Zrobiliśmy sobie przede wszystkim zapas żółtego sera. Kupiliśmy też jakieś chorizo, kupiliśmy ciasteczka, naszą ukochaną tortillę z Mercadony, chiperki, trochę makaronu, kosmetyki. No i co najważniejsze dla nas, to karma dla psiaków, bo wiemy, że niestety będzie ich sporo na naszej trasie, a w ten sposób będziemy mogli nakarmić chociaż kilka z tych psiaków, chociaż na chwilę. No i co? Oszczędzimy Wam tego procesu, bo raczej nie będzie on zbyt piękny i widzimy się rano. Siema. Mamy kolejny dzień, ale zanim pojedziemy na prom, chciałbym się z Wami czymś podzielić. Dla nas Maroko to nie był całkowicie przypadkowy kierunek podróży. Sporo z naszych znajomych vanliferów, którzy tutaj byli, mówiło nam o tym, że jest to totalnie inny świat. A sami Marokańczycy są bardzo mili, otwarci i mega gościnni. Więc ta podróż ma być dla nas trochę inna niż poprzednie. Z mniejszą ilością scrollowania telefonu, z większą ilością gadania z ludźmi i po prostu takiego bycia. Nie żebyśmy mieli coś do social mediów, ale trochę za dużo ostatnio siedzimy w telefonach. Także zabieramy Was ze sobą w tą podróż i jeżeli macie chęć oczywiście, to też zachęcamy do tego, żeby odłożyć trochę telefony i bardziej się skupić na życiu. My na pewno będziemy to robić i będziemy Was update'ować w tych filmach. Mam nadzieję, że Wy nas też w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w tej podróży razem z nami. No, to lecimy na prom. Idziemy do Afryki. Jestem tak mega zajarany, czuję motylki w brzuchu. Czuję się jak przed wycieczką szkolną, jak byłem mały. Czekamy w kolejce, no i jest ona bardzo długa. I do naszego przewoźnika właśnie się kolejka ruszyła, jak ludzie zobaczyli, że są wolne miejsca, a nie wpuszczają, to zaczęli tak trąbić Machać rękami. i machać rękami. Wszyscy pipczą, co się dzieje? Wszyscy pipczą. My nie pipczymy, nie machamy rękami. Tranquilo. Jako że od godziny stoimy w kolejce, która nie bardzo chce się ruszyć, to idę zrobić nam kawę. Bo nie wypiliśmy rano i już czas na kawę. Kierowca na swoim miejscu kierowcy, a ja na swoim miejscu człowieka, który robi kawę. Kochani, proszę o afirmowanie wystarczającej ilości prądu na kawkę. Afirmujemy. Można to sprawdzić. O, tutaj. Mamy taką apkę, na której sprawdzamy sobie napięcie do naszych baterii. Co jest generalnie dosyć nudne, jak się nie jeździ vanem, więc nie będę się produkować. Ale będę produkować kawę.
wypłynęliśmy. Jesteśmy na promie. Porty są, wszystko jest. Długie to było, słuchajcie. Długie. To jeszcze długie będzie, myślę. Jeszcze będzie długie. Będziemy szukać recepcji, ogarnąć kontrolę paszportową, internet, szczegóły. Recepcja jest. Papierki. Do kontroli. Płyniemy do Maroka. W końcu będziemy w Afryce. Mieliśmy wypłynąć o 11:45 i wypłynęliśmy koło 14. Także już na wstępie opóźnienie było przeogromne. Flaga została już zmieniona z hiszpańskiej na marokańską, więc oficjalnie jesteśmy już w Maroku. Mamy podbite wizy, paszporty i jesteśmy mega podekscytowani i mega ciekawi, co przyniesie nam ta podróż. No i fajnie, że zabierzemy Was z nami. Idziemy gapić się na morze i widzimy się przy wyjeździe z promu. Si. No i co? Mieliśmy się z Wami zobaczyć wyjeżdżając z promu, a prom stanął i nie chce płynąć. To prom zahamował i stoimy u wybrzeży Afryki. O! Dzieje się. Popłynęliśmy. Nam dużo dłużej niż myśleliśmy, że nam zajmie. Nasz początkowy plan był taki, że o 9:45 wskoczymy na prom, o 10:45 będziemy już na wodzie, o 11:45 wylądujemy na miejscu, o 14:00 będziemy na miejscówce. Jest 21. Ale zanim pójdziemy spać, chcielibyśmy bardzo Ci podziękować za zostanie z nami do końca tego odcinka i zaprosić Cię na kolejne filmy, które będą się tutaj pojawiać co tydzień. Bardzo się cieszymy, bo przed nami święta i Sylwester w kamperze i chcemy udokumentować jak najwięcej z tego czasu i zabrać Cię z nami, ze sobą, do naszego życia w kamperze. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz pod tym filmem. A jeżeli interesują Cię nasze podróże i chciałbyś wsiąść do pociągu jakiego, to zasubskrybuj nasz kanał. A tutaj. do zobaczenia za tydzień.